Goethe jest autorem sentencji zobaczyć Neapol i umrzeć. Większość z nas jednak interpretuje te słowa niewłaściwie, uważając, że Goethe tak pokochał Neapol i tak się nim zauroczył, że po jego zobaczeniu już nic piękniejszego nas nie spotka, jesteśmy spełnieni. Prawda była jednak nieco mniej romantyczna. Miasto to było, jest miastem portowym. W niej przybywali tu marynarze z różnych stron świata, przywożąc ze sobą również choroby weneryczne, które łatwo się roznosiły w tak dużej metropolii. Dlatego właśnie ci, co przybywali do Neapolu, często później umierali. Duomo di Napoli, katedra z krwią świętego Januarego. Neapol ma 52 oficjalnych patronów, jednak najważniejszym z nich jest święty January, San Gennaro. Zginął on męczeńską śmiercią podczas egzekucji w 305 roku i według tradycji jedna z kobiet zebrała do flakonika jego krew. Do dzisiaj przechowywana jest w ampułce. Co roku mamy tutaj do czynienia z cudem krwi świętego Januarego. Odbywa się ono głównie 19 września, w dzień jego śmierci męczeńskiej. A Neapolitańczycy wiedzą, że gdy krew przemieni się ze stanu skrzepniętego do płynnego, to przyniesie im szczęście i będzie chroniła ich przed Wezuwiuszem. Podobno kilka razy krew się nie przemieniła i skutkowało to wybuchem wulkanu Wezuwiusz lub trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Neapol. Mieszkamy w samej galerii Umberto I. Galeria znajduje się na liście UNESCO Historycznego Centrum Neapolu jako miejsce światowego dziedzictwa kulturowego. W galerii Umberto I pod samą główną kopułą są na podłodze takie znaki zodiaku. Jest taka legenda tutaj, że trzeba sobie zrobić zdjęcie ze swoim znakiem i będzie się miało szczęście. Ja jestem ryba, więc robię sobie zdjęcie z rybami. Te znaki zodiaku zrobione są z takich malutkich mozaik i gdzieś tam jest napisane, że są to mozaiki weneckie. A tak wygląda wodnik, który jest znakiem od Soni. Jesteśmy teraz pod dolną stacją kolejki Stazione di Monte Santo. Jest to kolejka, która jedzie właśnie na górę Santo. Bilet w jedną stronę na kolejkę kosztuje euro 30. Kolejka jechała 5 minut, wyjechaliśmy na prawie że szczyt wzgórza. Jesteśmy teraz pod zamkiem Sant'Elmo. Przeszliśmy dosłownie 500 metrów od kolejki i jesteśmy teraz na takim panoramicznym widoku na całe miasto Neapol i górujący nad nim wulkan Wezuwiusz. Tutaj nade mną widać zabudowania zamku Sant'Elmo. Tą drogą przyszliśmy i patrzcie jaki widok. Tam w oddali widać Wezuwiusza, a w dole cały Neapol. Jesteśmy teraz w dzielnicy Santa Lucia. To dawna dzielnica rybacka. Decyzją władz miasta pod koniec XIX wieku dzielnica ta została przebudowana. Wioska rybacka została odsunięta od morza, a na bulwarach nadmorskich wybudowano sieć hoteli i teraz chodzimy między takimi pięknymi budynkami. Przypadkiem trafiliśmy na Fontana del Gigante, czyli fontanna zaprojektowana w XVII wieku przez Berniniego, a w tle widać hotel Excelsior. Jesteśmy teraz w dzielnicy hiszpańskiej, po włosku się to nazywa Quartieri Spagnoli. Krążymy tutaj po takich wąziutkich uliczkach i najbardziej zaskakujące jest to, że tymi uliczkami jeżdżą normalnie dostawcze busy. Także jest to strasznie stresujące. Wszędzie słychać motory, wszędzie słychać klaksony, ale ta dzielnica ma swój niepowtarzalny urok. Wszędzie na ulicach można znaleźć barwy ich miejskiej dumy, czyli klubu Napoli. Mieszkańcy oczywiście pamiętają też o najbardziej znamienitym piłkarzu, który grał w tym klubie, czyli Diego Armando Maradona. Na każdym kroku można znaleźć jego popiersia i widać, że jest tutaj Bogiem. Stoję teraz przed Pałacem Królewskim, czyli Palazzo Reale.
a tam w oddali ta kopuła to jest Galeria Umberto I. Pałac stoi na placu Piazza del Plebiscito, który jest jednym z największych placów w całych Włoszech i swoim wyglądem przypomina ten plac watykański. Jesteśmy teraz pod zamkiem Castel dell'Ovo, to znaczy Zamek Jajeczny. Legenda głosi, że pod murami tego zamku wmurowano magiczne jajko, które chroni całą budowlę. Wstęp do zamku jest darmowy i podobno roztacza się z niego przepiękny widok na całe miasto, ale niestety teraz zamek jest w remoncie i nie można wejść do środka. Idziemy teraz ulicą Via Toledo, to wizytówka miasta, ulica Deptakowa, która jest zawsze pełna ludzi. Warto jest przespacerować się Via Toledo w dzień i wieczorem, bo jest pięknie oświetlona, ale warto też wejść w takie boczne uliczki i poznać taki prawdziwy Neapol, czyli jest tutaj troszkę brudniej, jest tutaj dużo graffiti na ścianach, ale czuć tutaj naprawdę, jak to miasto żyje. Ta uliczka jest akurat bardzo spokojna, ale są takie, na których naprawdę ciężko jest przejść, bo cię albo rozjedzie bus, albo otrąbi skuter. Niesamowite to jest. Pierwotnie był to pałac zbudowany w 1470 roku dla Roberta Sanseverino, księcia Salerno. Majątek rodu jednak został skonfiskowany, a pałac sprzedany jezuitom. Z dawnego pałacu w nowym kościele zachował się tylko marmurowy portal oraz bardzo wyjątkowa fazada budynku. W Neapolu spędziliśmy 3 dni i w tym czasie na pewno nie zobaczyliśmy wielu miejsc, które warto odwiedzić. Z naszej wycieczki jednak jesteśmy bardzo zadowoleni, bo powłóczyliśmy się po mieście, zobaczyliśmy miejsca nieoczywiste i myślę, że troszkę skosztowaliśmy tego prawdziwego Neapolu. To, co widać tutaj za mną i to, co słychać za mną, to jest prawdziwy Neapol. To jest jedna wielka zadyma. Wpadajcie, odwiedzajcie, podróżujcie. Cześć!